Did you finish your drink already? Careful. It might break. Pierwszoosobowych gier grozy trochę na rynku jest. Ale pierwszoosobowa gra grozy, której protagonistą jest dwuletnie dziecko, to już inna para kaloszy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram i dzisiaj zagramy sobie w Among the Sleep. Zapraszam. Let's see. There and there. Among the Sleep jest grą od norweskiego studia Krillbite i dzięki dotacjom z Kickstartera oraz wsparciu Norweskiego Instytutu Filmowego po raz pierwszy trafiła na pecety w 2014 roku. Rok później trafiła na PS4 i 2 lata po premierze pojawiła się także na Xbox One. Aktualnie na PS4 dostępna jest wzbogacona wersja gry, która, jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie gry w cyfrowym sklepie PlayStation, zawiera udoskonaloną oprawę graficzną, dostępny w grze artbook i ścieżkę dźwiękową w formie cyfrowej, możliwość wyboru piżamy, lepsze zagadki, urozmaiconą rozgrywkę, nowe dialogi oraz zupełnie nowy poziom – muzeum, w którym gracz może poznać kulisy Among the Sleep i zobaczyć nieopublikowane dotychczas filmy i grafiki wycięte z oficjalnej wersji gry. Czytając ten ustęp, patrząc na to, ile funduszy udało im się zebrać na pierwotną wersję gry, prawie $250,000 z Kickstartera oraz łącznie lekko ponad 200,000 euro od Norweskiego Instytutu Filmowego oraz grając w tę wzbogaconą wersję, muszę powiedzieć, że wersja podstawowa nie wyglądała chyba najlepiej. Ale skoro mamy wersję wzbogaconą, to o niej sobie dzisiaj pogadamy. A teraz małe ćwiczenie. Zamknijcie oczy i wsłuchajcie się w ten tekst. It has to be darker. Shut the doors completely. Good. This will do nicely. I hope there are no monsters in here. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. Nasuwa się jedno bardzo nieodpowiednie skojarzenie, ale nie. To jest moment zaraz na początku gry, w którym pluszowy miś pokazuje naszemu głównemu maluchowi, że jak się go przytuli, to on świeci w ciemności. Miała to być postać dająca poczucie bezpieczeństwa, ale niefortunny dobór aktora głosowego robi zupełnie inne wrażenie. Także w dalszej części rozgrywki. A playhouse? What's that doing here? Ale tak, bohaterem gry jest świeżo upieczony dwulatek, który dostaje w prezencie od tajemniczego kogoś pluszowego misia. I zupełnie przypadkiem, tej samej nocy w domu zaczynają dziać się dziwne i niepokojące rzeczy, trzeba więc poszukać mamy. Tylko że mamy nigdzie nie ma, a gdzie nie spojrzysz, tam czai się niepokojący mrok i dziwne postacie. W końcu, z misiem u boku, trafiamy do świata złożonego z rzeczywistości, pomieszanej z koszmarami i wyobrażeniami berbecia co do otaczającego go świata, by przez powykręcane korytarze czy dziwne moczarowe krajobrazy odszukać rodzicielkę i rozwikłać mroczną tajemnicę. Brzmi interesująco? Dla mnie też. Niestety, przez większość i tak bardzo krótkiej rozgrywki byłem rozczarowany. Mimo ciekawych krajobrazów koszmarowo-baśniowych, nasza podróż przebiega dość gładko, żeby nie powiedzieć prostolinijnie.
Zagadki nie stanowią większego wyzwania i domyślam się, że w zamyśle miały być ciekawe dla nastoletniego lub dorosłego gracza, ale wyglądać na takie, z którymi poradziłby sobie dwuletni szkrab. Nie wiem, jak znaleźć taki balans, ale podczas ich rozwiązywania dało się zauważyć, że twórcy też nie bardzo wiedzieli. Istnieje także prawdopodobieństwo, że chodziło o to, by niezbyt utrudnić graczom dojście do jakże według twórców szokującego finału, i jeżeli tak właśnie było, to oględnie mówiąc, wielka szkoda. Zwłaszcza, że zakończenie, mimo swojego dość mrocznego tonu, jest raczej dziwne, żeby nie powiedzieć niedorzeczne. Sama rozgrywka prezentuje się dość standardowo, z tą różnicą, że kucanie albo raczej raczkowanie jest o wiele szybsze niż chodzenie. Jak to u dwulatka bywa. Do niczego tu oczywiście nie strzelamy. Naszym głównym zadaniem jest rozwiązywanie zagadek i unikanie zagrożenia. To ostatnie jest dość dziwne, muszę przyznać, bo w większości tego zagrożenia jakby nie ma. Jest w domyśle, w niepokojących dźwiękach gdzieś za naszymi plecami, w ruchu dostrzegalnym kątem oka, czy w odkształconym ekranie. Bywa też w momencie, gdy wyskakuje jakiś dziwny stwór i nas chyba pożera. Tutaj element skradankowy wchodzi najbardziej, gdy narastające odgłosy i muzyka dają nam znać, że coś jest na naszym tropie. Trzeba się wtedy skitrać i przeczekać. Czasami jednak idziemy sobie spokojnie i nagle, bez żadnego powodu, coś nas atakuje i musimy wczytać punkt kontrolny. Ta momentami losowa akcja bywa strasznie uciążliwa, już po trzecim takim ataku. Okej, to teraz strona techniczna. Co jest najmocniejszym punktem Among the Sleep? Cóż, po zbadaniu całego za i przeciw, muszę powiedzieć, że dźwięk. Mimo dziwnego pana misia, wszystko inne jest spoko. Odgłosy lasu budują napięcie, muzyczka też jest ok. Generalnie może być. Pod względem graficznym? Obleci. Design postaci jest najbardziej rażącym aspektem, ale poza tym środowiska, w których przyjdzie nam się znaleźć, wyglądają w miarę przyzwoicie. Choć nie jest to produkcja najwyższych lotów, nawet jak na indyka. Mimo wersji wzbogaconej i poprawionej zdarzają się dość często takie sekundowe pauzy, kiedy to gra się doczytuje i to jest najbardziej denerwujące, zwłaszcza jak mamy takich momentów z 6 pod rząd. Co jeszcze można znaleźć w Among the Sleep? Ano muzeum, w którym to poczytamy o tym, jak gra powstawała, obejrzymy grafiki koncepcyjne i takie. Nie zaglądajcie tam jednak przed ukończeniem gry, bo zdradzi wam ważne elementy fabuły. Niemniej jednak warto zajrzeć, żeby dowiedzieć się, co poeta miał na myśli, bo z samej gry możecie założeń nie wywnioskować i ten fakt powinien dać wam ogląd na to, z czym macie do czynienia. Krótko mówiąc, nie polecam. Miało być metaforycznie, głęboko, szokująco i dawać do myślenia, a wyszło płasko i mało interesująco. Dało mi do myślenia, a jakże, tyle że tą myślą było, po co ja to kupiłem. I później sobie przypomniałem. Sięgnąłem po ten tytuł tylko i wyłącznie dlatego, że niedawno mający premierę In Nightmare jest podobno czymś pomiędzy Among the Sleep a Little Nightmares. Jeszcze po In Nightmare nie sięgnąłem, ale mam nadzieję, że jednak czerpię więcej z małych nocnych Is marków. there anything we can use? I to by było na tyle. Łapkami w górę lub w dół, komentarzami albo nawet subskrypcją dajcie znać, co myślicie o tym materiale i o Among the Sleep. A ja się już z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć, cześć.